Ja, narrator, wychowałem się w cieniu Lasku Bielańskiego. O, w tym niższym bloku. A tu mieszkał taki Karol. Ciekawe miejsce. Lasek jest nie mniej ciekawy. To pozostałość dawnej Puszczy Mazowieckiej, a co najmniej od XIX wieku uwielbiamy w nim wyprawiać rozmaite bezeceństwa. No i jesteśmy. Juhu, juhu, zjeżdżalnia. Gdzie? Tam! Ura, zjeżdżalnia! Zjeżdżalnia! Juhu! O! Lecz nie rozmyślę, czy również Po II wojnie światowej otwarto tu Park Kultury ze sławną karuzelą. Ten epizod to już historia. Dziś cały teren ma status rezerwatu, a celem jego ochrony jest doprowadzenie drzewostanu do postaci naturalnej, takiej, jaka istniała zanim na las zaczęło oddziaływać duże miasto. Ale czy jedyne oddziaływanie pochodzi od miasta? Zdradzę wam tajemnicę, która chodzi za mną od 7 lat. Zaczęło się od jesiennego spaceru. Znajomi powiedzieli, że koniecznie muszą mi coś pokazać, a jak to zobaczę, zdechnę. Mimo że widziałem to już dawno, do tej pory mam nadzieję, że ich słowa nigdy się nie spełnią. Dotarliśmy do kamiennej wieży w samym środku lasu. Na widok popękanych, omszałych ścian od razu pomyślałem: Hingluj mgluanafar, Cthulhurilje Uganagal Fatagn. i sam nie wiem, gdzie wolałbym zdechnąć. Tu, pod wieżą, czy w zatopionym mieście przedwiecznych. Ja nie czuję się graficiarzem. Ja jestem malarzem sakralnym. To jest pomnik, który ma być odwzorowaniem Dżoleryby. A czym jest Dżoleryba? Dżoleryba według wierzeń jest takim zwierzęciem, które ktoś kiedyś spotkał w akwenie na dnie wieży. Tam żyją prawdopodobnie takie właśnie stworzenia, które są, jak wszystko w Lasku Bielańskim, podobne do Borysa Dżolera. To, co widzimy tutaj, to jest zwierciadło, a substancja w nim zawarta ma prawdopodobnie tajemnicze właściwości, które wydobywają z człowieka to, kim naprawdę jest. A czy ty kiedyś próbowałeś zażyć z tego zwierciadła? Nigdy się nie odważyłem i nie znam żadnego śmiałka, który by się tego dopuścił. Poza tym woda ta, bądź substancja raczej, już nie wiemy, czy jest to woda, sprawia wrażenie dość odpychającej i to prawdopodobnie wielu śmiałków, nawet największych, zraża do siebie. Skąd masz te informacje? Nie mogę zdradzić moich źródeł, po prostu trzeba mieć informatorów z kręgu osób, którzy są wyznawcami Borysa Dżolera. Rozumiem, a czy ty sam osobiście jesteś w tym kręgu? Nie uważam się za wyznawcę, nie uważam się też za osobę wtajemniczoną, ale spędzam dużo czasu z osobami, które takowymi są i rozmawiamy na ten temat. Wedle wszelkich przepowiedni
jest wieża, miejsce, w którym żyje Borys Jollero. A kiedy się dowiedziałeś o tym miejscu? Wydaje mi się, że to musiało być około 9 lat temu, gdy jeszcze chodziłem do ogólniaka. Okej, kto ci o tym powiedział? Osoby, z którymi spędzałem wtedy czas, właśnie odkrywały tajemnice Lasu Bielańskiego i co za tym idzie także Borysa Jollero. Tutaj widzimy jedną z podobizn Borysa Jollero, mieszkańca tej oto wieży. Właśnie to jest temat sporny. Według moich badań nie jest to jednoznaczne. Możliwe, że to jest po prostu wizerunek tajemniczego Don Pedro. Rozumiem. Tak jak mówiłem, jestem półignorantem nadal. Natomiast są też głosy, że Borys Jollero i tajemniczy Don Pedro, szpieg z krainy dreszczowców, to jest jedna i ta sama osoba. I co ty o tym myślisz? Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Nie chciałbym powiedzieć tutaj coś, co będzie niezgodne z doktryną. Słuchaj, a jesteś w stanie tak mniej więcej przybliżyć, jaką wysokość ma ta wieża? Mniej więcej? Zdania są podzielone. Według pierwszych doniesień wieża miała mieć więcej niż 15 metrów wysokości. Ja skłaniam się raczej do wyjaśnienia, że są to niespełna 3 metry. Z tego komina Tak, na szczycie wydobywa się w tym momencie jakaś para. tak. Myślisz, skąd ta para się bierze? Myślę, że ona się bierze z samych głębi, które są skrywane wewnątrz wieży, gdyż nie zapominajmy, że to, co widzimy, jest to jedynie fasada. Dużo niżej są rozległe, jak już mówiliśmy, rozległe kanały. Właśnie, skąd takie informacje? To są tylko i wyłącznie powielane przeze mnie informacje, które uzyskałem od osób wtajemniczonych. A czy znasz osobiście kogoś, kto był w środku? Nie, absolutnie nie znam nikogo takiego. Ani też nie słyszałeś? Nie słyszałem o nikim, kto mógłby tam być. Aha. Jest jedna legenda, która mówi o tajemniczym Natalu Danielce, który miał być antagonistą Borysa Jollero w pewnym momencie. Nie wiem, mogę tylko przypuszczać, że on dostąpił zaszczytu obecności w wieży. Są legendy, które mówią, że te oto drzewa to są pozostałości ludzi, którzy po prostu byli zbyt śmiali i za bardzo się zbliżyli do wieży o nieodpowiednim czasie. Tak, słyszałem te legendy. Nie mogę wykluczyć takiej opcji. Właśnie jestem bardzo ciekaw, jak ty byś się ustosunkował do tego, że te drzewa rzekomo w nocy o konkretnych godzinach ożywają, ich członki zrastają się po to, żeby snuć się wokół wieży, lamentując żałośnie. Nigdy nie byłem świadkiem takich zajść, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie ich wykluczyć. Na przykład spójrz na to z tego co ja słyszałem, to są nogi. Gdzie? Tutaj? Tak, te najbliższe. Tak, to przypomina nieco nogi. Muszę przyznać, są to dziwne drzewa. Tam dalej prawdopodobnie jest reszta ciała. Myślę, że mamy tutaj, jeśli już, do czynienia z jedną osobą, która tak zakończyła swój żywot. Jeżeli tak jest, to możemy sądzić, że czarnoksiężnik się nie patyczkuje, gdyż dość mocno rozczłonkowane są te członki. To oznacza, że powinniśmy mimo wszystko mieć w tyle głowy, żeby się za bardzo do wieży nie zbliżać o nieodpowiednich porach. Z tego co mówisz wynika, że już dosyć długo tkwisz w tym temacie. I jak to na ciebie wpłynęło? Czuję się bardziej świadomy chodząc tymi ścieżkami. To już nie jest miejsce do zwykłych rodzinnych spacerów. To miejsce, które w każdym drzewie, na każdym kroku, w każdym miejscu niesie ze sobą potężne tajemnice. I choć nadal ich nie odkryłem, to czuję, że wiem, że to wszystko ma znaczenie. A jakie ma znaczenie? I dla kogo? Ma znaczenie dla ludzi, którzy wiedzą, dla wtajemniczonych, którzy idą przez życie z tym ciężarem,
jakim jest świadomość istnienia czegoś dużo potężniejszego od nas ludzi i od wszystkiego, co znamy. A co sądzisz o kampieniu się w krzaczorach? Jestem dużym krytykiem kampienia się w krzaczorach. Uważam, że jest to zajęcie z natury swej niewygodne i niepotrzebne. Myślę, że raczej powinniśmy siedzieć w oświetlonych i bezpiecznych miejscach. A dlaczego tak? Gdyż tam się czuję dużo bardziej komfortowo. Oczywiście narażam się na nieprzyjemności ze strony organów ścigania, ale czuję się tu niebezpiecznie, gdy zapada zmrok. Kujek pokazał nam miejsca, którym powinniśmy się przyjrzeć bliżej. Źródełko z Dżolerybą zaprojektował Henryk Marconi, włoski architekt, od 1822 roku osiadły w Polsce. To on zaprojektował pierwszą sieć wodociągową w Warszawie. Później, w okresie prezydentury Sokratesa Starynkiewicza, w mieście pojawił się nowy, rewolucyjny wówczas system wraz ze wspaniałą stacją filtrów. Projektem i nadzorem zajął się William Lindley wraz z synem, Williamem Hirleinem. Prace trwały między 1883 a 1886 rokiem. I wtedy właśnie w Lesie Bielańskim pojawiła się wieża. Powstała jako wentylator bielańskiego kolektora ściekowego, a podobną budowlę można było niegdyś podziwiać przy ulicy Kolektorskiej nieopodal. Przynajmniej tyle wynika z materiałów archiwalnych miejskich wodociągów. Jednak pytań wciąż jest więcej niż odpowiedzi. Jak bardzo rozeznani w temacie dżolerystyki byli XIX-wieczni konstruktorzy? Jak często prezydent miasta bywał wtedy w lesie? Pracownicy lokalnej przepompowni ścieków odmawiają komentarza. Wygląda na to, że jedynymi osobami, które mogłyby rozwiać wątpliwości, byli panowie Starynkiewicz, Marconi, Lindley oraz Gąbka.